Cześć. Czasami ludzie pytają się mnie, dlaczego jeżdżę bez namiotu, tylko z hamakiem. Pierwsza podstawowa odpowiedź: dlatego. Jeśli porównamy sobie wielkość hamaka, no ten jest wyjątkowo mały i lekki, z przeciętnym namiotem, no to różnica jest powalająca. Ten hamak z pełnym olinowaniem waży ledwie 280 gramów. Przeciętny namiot waży tak około 2 kg, czasami nawet więcej. No i jest z pakunkiem z 5-6 razy większym niż to maleństwo. Oczywiście sam hamak to nie wszystko. Musimy mieć jeszcze coś, co nas ochroni przed deszczem. Więc mamy tarp, który waży kolejne 250 gramów oczywiście, więc mamy już razem troszkę ponad pół kilo, ale nadal są to dwa malusieńkie pakuneczki, które możemy zmieścić nawet od biedy w kieszeni spodni bojówek. Drugi powód, dla którego lubię hamaki, jest taki. Wyobraźmy sobie sytuację taką jak tutaj. Słoneczko właśnie się schowało za górę, a my jesteśmy w jakiejś grupie, za przeproszeniem. Stromy stok. Nigdzie nie damy tutaj znaleźć kawałka płaskiego miejsca na rozbicie namiotu. Płaskie miejsce być może jest tam 500 metrów w dół, więc jak ktoś lubi, to może sobie zejść i szukać miejscówki. Być może płaskie miejsce jest gdzieś tam wyżej, ale mi się, mówiąc szczerze, po prostu nie chce szukać. Znajduję dwa drzewa, tak jak tutaj, proszę bardzo, dwa piękne drzewka i mam już miejsce do rozbijania się. Kolejna sprawa. Widzicie ten śnieg? Nie wiadomo, co jest pod tym śniegiem. Może być jakaś gałąź ukryta, mogą sobie tam być kolczaste jeżyny. Jeśli rozbijemy na tym namiot, możemy uszkodzić podłogę namiotu. W hamaku nic takiego się nie stanie. Wisi on sobie spokojnie nad tym wszystkim. Także czy zimą, czy latem jesteśmy niezależni zupełnie od tego, co jest na ziemi. Kolejna rzecz. Zacznie padać deszcz, to będziemy mieli po chwili tutaj potok. Namiot może zacząć przeciekać. W hamaku nic nam się nie stanie. Nadal jesteśmy ponad podłożem, całkowicie bezpieczni. Kolejna rzecz. Tutaj jak rozbiję namiot na tym śniegu, ewentualnie latem właśnie po deszczu, to przy pakowaniu będę musiał spakować gigantyczną, mokrą szmatę do plecaka. Tutaj hamak będzie suchutki. Jedyne co, to tarp, który ochrania ten hamak z góry, będzie mokry, no ale on bardzo szybko schnie, więc wystarczy go przytroczyć u góry plecaka i to w jakimś czasie mamy spokój. Także dla mnie hamak ma bardzo, naprawdę bardzo wiele zalet. Przekonałem się do niego i wydaje mi się, że zbyt prędko do namiotów nie wrócę. Namioty owszem są fajne, jeśli rzeczywiście spodziewamy się bardzo ciężkich warunków w bezdrzewnych, wysokich górach. No wtedy oczywiście hamaku nie mamy jak rozwiesić, więc musimy zrobić mały namiocik z tarpu. Możemy rozbić taki namiocik na przykład na kijkach trekkingowych, które i tak zawsze noszę ze sobą. Ale taki namiocik oczywiście nie będzie tak odporny jak solidny, dwupowłokowy namiot. Więc oczywiście w tym momencie namiot zwycięży. Ale praktycznie we wszystkich innych sytuacjach z
hamakiem i tarpem sobie zawsze i wszędzie poradzę. Także tyle. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.